Weronika Rosati wstrząsnęła polskim showbiznesem, gdy opowiedziała ze szczegółami o swoim rozstaniu z Robertem Śmigielskim. Aktorka ma z nim dziecko, córeczkę Elizabeth, i planowała wyjść za niego za mąż. Jednak związek Rosati i Śmigielskiego skończył się w atmosferze skandalu. Rosati w wysokich obcasach wyznała, że była ofiarą przemocy domowej, fizycznej, psychicznej i finansowej. Jej szczera i szokująca opowieść poruszyła prawie wszystkich. Weronikę wsparły publicznie Inaczej Karolina Korwin-Piotrowska, Sonia Bohosiewicz, Agnieszka Chyży czy Anna Wędzikowska. Jednak znaleźli się również tacy, którzy albo nie do końca wierzą Rosati, albo wyraźnie opowiadają się po stronie Śmigielskiego. Jedną z takich osób jest Ilona Łebkowska. Scenarzystka napisała na Facebooku, że z ferowaniem wyroków poczeka na dowody. Zaznaczyła też, że nie będzie opowiadać się za Rosati tylko ze względu na damską solidarność. Nie jestem solidarna z jedną tylko płcią, tylko generalnie z ludźmi, którzy doznają krzywdy czy potrzebują pomocy, oznajmiła. Jeszcze wcześniej po stronie Roberta Śmigielskiego stanęła Krystyna Denemska-Olbrechska. A teraz Joanna Sarapata, artystka i właścicielka warszawskiej Galerii Sztuki. Sarapata oskarża Rosati o to, że Weronika spała ze wszystkimi facetami dla roli oraz mówi o niej otwarcie: to potwór. Rosati natychmiast odpowiedziała Sarapacie. Sprawdź, co napisała. Joanna Sarapata o Weronice Rosati. Spała ze wszystkimi facetami dla roli Rosati. We wtorek rano opublikowała screeny wiadomości, jakie Joanna Sarapata wysyłała znajomych. Ich treść jest szokująca. Artystka oskarża Rosati o rozwiązłość, brak skrupułów oraz wyrachowane działanie. Zarzuca też Rosati, że wszystko, co robi i mówi, ma na celu jedynie uzyskanie od Śmigielskiego pieniędzy. To jest potwór, mówi Sarapata o Rosati. Zniszczy każdego faceta dla kasy lub sławy. To zrobiła z Żuławskim, Adamczykiem. Weronika Rosati odpowiedziała Joannie Sarapacie. Publicznie, na swoim Instagramie. Rosati najpierw wyjaśniła obserwatorom, w jakich okolicznościach dotarły do niej screeny prywatnych wiadomości Sarapaty. Pani Sarapata zadzwoniła do mnie tydzień temu po ukazaniu się _wysokie obcasy. Zastraszając mnie, że team mojego byłego partnera mnie zniszczy. Panią Joannę, jak resztę tego szteamu, widziałam parę razy w życiu. Na moje zamówienie malowała mój portret w ciąży. Nigdy, mimo próśb, go nie dostałam i nigdy nie była w moim domu. Natomiast razem z synami swoimi była oczywiście pacjentką i jest przyjaciółką Olbrechskiej. Pani Joanno, w głowie mi się nie mieści, że kobieta o kobiecie i tym bardziej, której nie zna, pisze w taki sposób, jak pani pisze o mnie do ludzi. Jest mi wstyd, że kobieta wyraża się w taki sposób o innej kobiecie, przez takie osoby jak pani. Kobiety, które są ofiarami przemocy, milczą, bo boję się być posadzone dokładnie o to, co każdy oprawca i jego otoczenie zmyśla, by się wybielić i odwrócić uwagę od sedna sprawy, czyli przemocy. Zgodnie z przewidzeniami, widzę, że strategią drugiej strony jest zrobić ze mnie mściwą, pazerną szmatę. Schemat. Klasyk. Banał. Następnie Weronika Rosati odniosła się do każdego zarzutu, jaki skierowała wobec niej Joanna Sarapata.
Post ze stanowiskiem aktorki publikujemy poniżej, wyświetlę ten post na Instagramie. P. Joanno, tak wywiad ze środa, tak jak powiedziała, był planowany od pół roku, bo tyle trwało, bym zebrała w sobie siły, by podzielić trauma. W ciąży byłam w związku z tak, ale to był koszmar i jego więcej nie było niż był. Przez to zgotował mi piekło, wyjechałam wbrew jemu rodzic do USA. Za pobyt i poród dla Robert Śmigielski nie zapłacił ani grosza, wszystko opłacili moi rodzice i przede wszystkim ubezpieczenie. Był moim rodzicom dłużny kilkadziesiąt tysięcy złotych za rzeczy dla dziecka i za swoje koszty i oddał jej dopiero 1,5 roku po czasie. Mam oczywiście rachunki. Pragnę też raz na zawsze wyjaśnić, Robert nie kupił niczego mojej córce ani na urodziny, ani na gwiazdkę, ani sprzętów. Wszystko kupuję ja i moja rodzina. Ostatnie parę maili z prośba o kupno wózka zostały przez niego zignorowane, może o te wzrastające wymagania finansowe mu chodziło w oświadczeniu. W sądzie jest sprawa o znęcanie się psychiczne i fizyczne nade mną oraz o alimenty złożone przeze mnie. Mówiłam w wywiadach, że ja odeszłam od niego, gdy dziecko było małe. Kiedy? Po tym, jak uderzył mnie na planie, z którego potem został wyrzucony. Ja chcę kasy. Chcę alimentów, najwyższych, takich jakie mojemu dziecku się należą, prawnie takie, żeby Ali nie pogorszył się status życia i stosowne do horrendalnie wysokich zarobków ojca, takie jest prawo. To nie są pieniądze dla mnie. Dalej. Jestem w szoku, że pani była w stanie coś takiego napisać. Twierdzi pani, że spałam ze wszystkimi w La Dla Rule. To pani uważa, że Polki za granicą robią tylko karierę przez łóżko. Czyli pani przespała się z całym Paryżem lub Nowym Jorkiem, by moc mieć tam wystawy. Sławy mi nie brakuje, nie zauważyła pani. A kasę to ja sobie godnie zarobię. Tak, blokuję wasze zakłamane chamskie komentarze, bo nie życzę sobie mowy nienawiści na moim Instagramie, gdzie kobiety dzielą się swoimi historiami i otwierają swoje serca. Lekarz, bo doktora tu nie ma, nie podaje mnie do sądu, bo wszystko co mówię jest prawda i mam na to dowody i świadków. A dziecko go nigdy nie obchodziło, inaczej nie podniósłby ręki na jej mamę. Kochani, czy kobieta, która ma odwagę powiedzieć, że jest ofiara przemocy, jest skończona? BTO post udostępniony przez Weronika Rosati, @Weronika Rosati, Mar 18, 2019 o godzina 11:14 PDT.